Scott nie pisał fabuły do przodu. Kiedy pracował nad FNAF 2, to nie wiedział jeszcze, o czym będzie FNAF 3. I wiele osób uważa, że to źle i że seria jest z tego powodu bardzo niespójna. Nieprawda. Oznacza to tylko tyle, że Scott nie tworzył wielkiej sagi. Tworzył jedną grę za drugą, jak gdyby każda z nich miała być jego ostatnią. Dlatego FNAF 2 nie powstał po to, żeby budować coś większego. FNAF 2 powstał po to, żeby opowiedzieć historię FNAF 2, która jest inna niż historia FNAF 1, inna niż historia FNAF 3. Ale my chcemy rozwiązać FNAF i doszukujemy się jakiejś wielkiej tajemnicy ukrytej we wszystkich grach razem wziętych. Cały czas ktoś pyta o film, który rozwiązuje cały FNAF, a najnowsze teorie też patrzą się na to jak na całość. I uważają, że malutki detal z gry numer 7 może zredefiniować grę numer 3. Ale tak ta seria nie działa. Stary FNAF to jest 7 gier, 7 historii, gdzie FNAF 3 wyjaśnia FNAF 3. Żeby się w tym nie pogubić, każda gra FNAF ma swoją własną, indywidualną historię i za mało o tym rozmawiamy. W tym miesiącu FNAF 2 już ma 10 lat, a my wciąż kłócimy się o toje. Czy toje są nawiedzone? Nie mają znaczenia w wielkiej narracji całego FNAF. Ale właśnie w tym problem, bo my nie rozumiemy FNAF 2, a łączymy go z resztą serii. Musimy zrozumieć tą indywidualną historię. Jak pisałem ten odcinek, to obejrzałem sobie dla przypomnienia filmik MatPata o FNAF 2. Ten, co Scott powiedział, że prawie wszystko powiedział dobrze i on wciąż kupy się trzyma. Zwraca uwagę na najważniejsze elementy gry i znaczenie tych wydarzeń, jak cel systemu wykrywania twarzy. Wiemy, że MatPat się pomylił z Fongajem, na dzisiaj to też słowo o marionetce żonej krwi słabo się zestarzały, ale to wciąż świetna analiza FNAF 2. Ale to nigdy nie było kompletne wyjaśnienie całej gry, to nie była dwugodzinna analiza, która wchodziła we wszystkie szczegóły. Można powiedzieć więcej. Bo tutaj jest coś takiego. Pierwszy stróż to zabójca. Kropka. MatPat miał rację, ale czemu zabójca się tutaj zatrudnił? On uważał, że purpurowy to telefonowy, ale nim nie jest, więc nie wiemy. Dzieci zostały zabite. Kropka. Ale co się z nimi stało? Co z tym zrobiła firma? Nie zostało to wyjaśnione. Póki co mamy tylko zlepek wydarzeń, a nie taką pełną, fajną historię. Po co to nowe zabójstwo? Czemu wydarzyło się The Bite of 87? Tutaj można dokopać się do masy ciekawych rzeczy i odpowiedzi na te pytania istnieją w internecie, ale mało się o nich mówi. Dlatego chcę pokazać wam taki bardziej narracyjny punkt widzenia. Przed wami FNAF 2. Prawdziwa historia. Uwaga, FNAF 2 prawdziwa historia, z którą nie została potwierdzona. Przed użyciem skrótów ze swoim skrótem kartonu że teoria traktowany jako fakt zabierze zrobić dyskusję w internecie. Na czas pierwszej gry chronologia wyglądała tak. Koleś zabił dzieci przed 87, nawiedzone roboty odgryzł komuś płat czołowy w 87 i firma zmierza do upadku i zamyka się niedługo po FNAF 1 w nieznanym roku XX. No i Scott w nowej grze postanowił rozwinąć ten drugi punkt, The Bite of 87, więc tworzy prequel do jedynki, który kontynuuje też historię z gazet. Reputację firmy zniszczyły morderstwa i klienci mają się tutaj przychodzić, powinni się zamknąć, ale tego nie robią. I FNAF 2 opowiada właśnie o tym, że próbują uratować swoją markę po raz ostatni. Każda gra ma swój własny temat. FNAF 1 opowiada o beznadziejności, FNAF 3 pokazuje resztki Freddy's po 30 latach, ale FNAF 2 to jest wojna. To niesamowity konflikt, w którym biorą udział 3 różne siły. Jak mówiłem, Fazbear Entertainment nie jest gotowy się poddać. Wciąż chcą wrócić do złotych czasów biznesu sprzed zabójstw, ale w tym celu muszą najpierw odzyskać zaufanie klientów. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, some people still have a somewhat negative impression of the company. Dlatego Freddy's przeszło całkowitą zmianę wizerunku. Budynek, w którym zginęły dzieci, został zamknięty, odcięli się od niego. Tamten lokal gnije, tak firma go traktuje. Teraz mają zupełnie nowy, większy lokal i nowe, zredesignowane maskotki, żeby klienci zapomnieli o tamtej tragedii. Zupełnie nowy styl, nowe Freddy's, nowy standard. At the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Ale to wciąż za mało. Freddy's musi zapewnić świat, że ich pizzeria jest bezpieczna, że ta tragedia już nigdy się nie powtórzy. Tutaj wchodzi nowoczesny system wykrywania twarzy połączony z bazą danych kryminalnych. Jeżeli jakiś przestępca zbliży się do pizzerii, to natychmiast zostanie namierzony. Pracownicy wkroczą do akcji, policja zostanie wezwana, klienci będą całkowicie bezpieczni. So they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. No i ta technologia jest niesamowicie ważna, bo seryjny morderca wciąż jest na wolności. Gazety mówiły, że został złapany, ale na to nie wygląda. Najwyraźniej nie udowodniono mu winy i wciąż kręci się wokół Freddy's, dlatego muszą się bronić. No i skoro mamy tutaj system wykrywania twarzy, to William musi znajdować się w bazie przestępców i animatroniki dobrze znają jego twarz.
Tak właśnie prezentuje się pierwsza siła w tym konflikcie, Fazbear Entertainment. To na ich terytorium wszystko się dzieje. Otworzyli nową pizzerię i teraz muszą ponieść tego konsekwencje, muszą się bronić. Ale nie ma opcji, żeby morderca ich przechytrzył. Zatrzymamy go, prawda? No z naszym sprzętem to nawet nogi nie postawi w pizzerii. No na pewno. Albo już uciekł do innego kraju, albo jest na tyle głupi, żeby... Zabójca też się tutaj zatrudnił, jako stróż nocny. Tak po prostu. Musiał użyć fałszywego imienia, unikać kontaktu wzrokowego, ale znalazł sobie pozycję, na której jest Samiren w pizzerii i nikt się nie domyślił. To jest wątek pierwszego stróża nocnego. Telefonowy wspomina o nim Jeremiemu. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week. To właśnie zabójca. Jak tylko pizzeria się otworzyła, to on już to miejsce zinfiltrował. Jako stróż nocny to on chroni pizzerię przed niebezpiecznym Williamem Aftonem. No i nikt go tutaj w nocy nie pilnuje. Nikt nie przeszkadza mu w jego knowaniach. No, na ten moment pewnie jeszcze nie ma żadnego planu. Póki co próbuje poznać to miejsce, zrozumieć system. Jako stróż nocny może poznać cały budynek, przeglądać kamery, znaleźć słabe punkty systemu, ale wciąż jest tutaj system wykrywania twarzy. On tak naprawdę nie jest w pizzerii sam, bo roboty cały czas krążą, skanują i jeżeli znajdą Aftona, to będzie koniec jego planu. Ale z tym też sobie poradził. Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. Purpurowy poprosił firmę o maskę, która pozwoliła mu obejść ich własny system. My później używamy jej w podobnym celu, żeby roboty nas w ogóle nie znalazły, ale William rozwalił system bezpieczeństwa. A niedługo później zamordował w pizzerii następną piątkę dzieci. Pusta pizzeria. Uszkodzona maszyna krąży między pokojami. Uratuj ich. Ale jest już za późno. W co drugim pokoju leży martwe dziecko. Marionetka wraca do pudełka. Stróż nocny rzuca się na robota. Nie możesz. Kiedy dzieje się zabójstwo Save Them? Jest w tym miejscu dużo niejasności. Wiele osób uważa, że dzieje się to krótko przed nocą 6. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Teoria zakłada, że te słowa odnoszą się do zabójstwa, ale to niemożliwe, bo jeżeli prześledzimy wszystkie nagrania, to okaże się, że budynek już dzień wcześniej był zamknięty. From what I understand, the building was on lockdown. Już 2 dni wcześniej działo się jakieś śledztwo. I want to emphasize, though, that it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. Już 3 dni wcześniej miały miejsce plotki na temat pizzerii. That whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation. To bardzo bezpośrednio mówi o jakichś oskarżeniach. To nie są plotki z przeszłości. Coś wydarzyło się bardzo niedawno i telefonowy mówi, że to coś nie ma związku z firmą. Our guard during the day has reported nothing unusual, and he's on watch from opening till close. Tutaj chodzi o Save Them. W mieście zaginęła następna piątka dzieci. I powtórzę to jeszcze raz. Pusta pizzeria. Nie ma żadnych żywych klientów, nie ma żadnych pracowników innych niż Purpurowy. Zniszczony Freddy też łazi dookoła, choć nie powinien. To nie jest środek dnia. To nocna zmiana Purpurowego przed wydarzeniami z gry. Tak jak telefonowy mówi, ochroniarz dzienny nic złego nie zauważył. Prawda. Firma uważnie przygląda się klientom, ale nie pomyśleli o godzinach nocnych, kiedy klientów nie powinno tutaj być. William zaciągnął dzieci do pizzerii po godzinach i je zabił. Pomimo wszystkich zabezpieczeń doprowadził do następnej tragedii. I wiecie, co zrobił później? We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? William przeniósł się na dzienną zmianę. Wtopił się w tłum, przyglądał się sytuacji. Ale dlaczego firma nic z nim nie zrobiła? Nie wyłże się z tego zabójstwa. To na jego nocnej zmianie zginęły dzieci. Ale mimo to nic się nie dzieje. Zupełnie jak gdyby nikt nie miał o tym zabójstwie pojęcia. No i nigdy o tym nie rozmawiamy, ale to powinno być oczywiste. William po sobie posprzątał. O 6 rano skończył pracę, poszedł spać dzień jak co dzień. Tego dnia nikt nie zauważył niczego niepokojącego, ale zaraz całe miasto obiegła okropna informacja. Zaginęła piątka dzieci. Gdzie poszli? Kto je uprowadził? Gdzie się zgubiły? Wiem, co się wydarzyło. Wszystkiemu wina jest znowu ta pizzeria Frediego. Historia się powtarza. Ja od początku mówiłem, że to był zły pomysł, ale nikt mnie nie słuchał. Tam powinniście szukać. Plotki zaczęły szybko roznosić się po mieście. Telefonowy tłumaczy się nocy 3. Wkrótce policja kontaktuje się z Freddy's, a zaraz budynek już jest zamknięty w ramach śledztwa.
No i wtedy Freddy's już zaczyna się domyślać, co się stało. Winny jest jeden z pracowników. No one is allowed in or out, especially concerning any previous employees. Ciężko powiedzieć, jak się tego domyślili, ale zgaduję, że chodzi o nagrania z nocnej zmiany z dnia zabójstwa. Może te nagrania pokazują, że zaginione dzieci włamały się do budynku i stróż nocny znalazł je wszystkie i wyniósł. Na nagraniach nie widać nic specjalnego poza tym, że wynoszone dzieci są nieruchome, jakby nieprzytomne. A może nagrań po prostu nie ma i nikt nie zwrócił na to uwagi wcześniej, ale teraz coś jest nie tak. Teraz połączyli kropki. To pierwszy stróż nocny był mordercą. Ale jak tylko policja wtargnęła do Freddy's, to ten pracownik zniknął, jak gdyby w ogóle nie istniał. Narobił zamieszania, przyglądał się z ukrycia, a potem uciekł. To nie był dobry pomysł otworzyć nowe Freddy's, bo seryjny zabójca zawsze powraca. I co teraz? Czy policja rozwiąże tą sprawę? Gra nic o tym nie mówi, ale brak odpowiedzi sugeruje, że niczego nie znaleźli, nie mieli czym się pochwalić. Właściciele Freddy's nie poszli do więzienia. Pizzeria odkryła prawdę jako pierwsza i zadbali o to, żeby ukryć wszelkie dowody. Sprawa nie została rozwiązana. Oto następna perfekcyjna zbrodnia Williama Aftona. Tak wyglądał jego wkład w historię FNAF 2. Więc widzicie już, jak ta historia się kształtuje. Fazbear Entertainment bezmyślnie powiedziało: włóżmy ogromne pieniądze w następną pizzerię Freddy's. I wtedy Afton rozwalił ich biznes raz jeszcze. Ale dopiero tutaj zaczynają się wydarzenia z gry. Dopiero tutaj na scenę wkracza ostatnia siła w tym konflikcie. Duchy ofiar Williama nie zamierzały siedzieć bezczynnie. Teraz słuchajcie uważnie, zwróćcie uwagę na inną rzecz. FNAF 2 opowiada o toy animatronikach. Kłócimy się o to, czy one są nawiedzone, czy nie, ale to nie jest historia Withered Freddy'ego czy Bonniego. To jest historia Toy Freddy'ego, Toy Bonniego, Toyczyki, Mangle, Bibi, marionetki. Nie będą istotni we FNAF 3, ale są bardzo istotni we FNAF 2. I tutaj nie ma żadnej wielkiej fabuły całego FNAF. Teraz to o nich opowiada telefonowy. FNAF 2 kręci się wokół Save Them i to te dusze, a nie żadne inne, doprowadzą do The Bite of 87. Te roboty są jak najbardziej nawiedzone. A więc jak wygląda sytuacja z perspektywy ofiar? Słuchajcie uważnie, te 5 dzieci zostały zabite przez stróża nocnego. I to nigdy wcześniej jeszcze się nie wydarzyło. Charlie zabił północny motorzysta. 5 dzieci zginęła z rąk maskotki. Go też pokazuje coś zupełnie innego. Ale te dzieci zginęły w pizzerii, w środku nocy, z rąk pracownika. Po raz pierwszy w całej fabule. Marionetka widziała tą tragedię. Withered Freddy został właśnie wtedy zaatakowany przez stróża, więc każda z tych ofiar ma teraz przed oczami stróża nocnego. Jak myślicie, czy animatroniki atakowały już stróży nocnych wcześniej? Niby telefonowy już nam mówi o wciskaniu do stroju, ale on mówi o tojach, a one nikogo jeszcze nie zabiły, o tym wiemy. To tylko domysły. Uważam, że dopiero teraz duchy zaczęły walczyć. Teraz już wiedzą, to stróż nocny, pracownik Freddy's. On zawsze powraca. W tym miejscu pracownicy i animatroniki mają tego samego wroga, Aftona. Oni wszyscy chcą sprawiedliwości i spokoju, ale te dwie grupy walczą ze sobą nawzajem. Pomyślcie o pizzerii. Wszystkie oczy w mieście są na nią zwrócone. Firma już jest w tragicznej sytuacji. Oni dwoją się i troją, żeby zaprzeczyć oskarżeniom, ale obok śledztwa nagle dzieje się coś jeszcze. But try to avoid eye contact with any of the animatronics tonight if you can. Someone may have tampered with their facial recognition systems. We're not sure. Animatroniki obróciły się przeciwko nim i straszą pracowników. Teraz firma produkuje się za 10 i za 20, żeby zmylić policję, uspokoić plotki, sprzedawać pizzę i jeszcze uważaj na animatroniki, tyle tego jest. Telefonowy uważa, że ktoś grzebał im w kodzie. Może roboty nie są nawiedzone, a tylko William je przeprogramował? But the characters have been acting very unusual, almost aggressive toward the staff. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just stare. Animatroniki są agresywne. Nie zachowują się jak roboty. Maszyny okazują emocje jak ludzie i chcą zemsty. Jeremy Fitzgerald widzi, jak w nocy maszyny robią się coraz bardziej wściekłe, a pracownicy za dnia też tą zmianę widzą. Ale najgorsze jeszcze przed nimi. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Ktoś użył żółtego stroju. A to dziwne, bo żółty strój na zapleczu to Golden Freddy i o niego powinno chodzić. Jak tylko telefonowy to mówi, to tej samej nocy Golden Freddy staje się aktywny, ktoś go obudził. Ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś go na siebie założył. Ktokolwiek dotknął Goldena, pewnie już nie żyje. Ale duch się obudził, jego wściekłość emanuje na cały budynek i jest jeszcze gorzej niż było. Teraz to nie miasto plotkuje. Teraz to pracownicy boją się być w tej pizzerii. To jest chaos.
Ale mimo to zarząd zatwierdził jeszcze jedno wydarzenie. W piątek 13 tuż po nocy 6 odbędzie się przyjęcie urodzinowe. Najwyraźniej ten termin już był zarezerwowany wcześniej, a policja sobie poszła szukać gdzie indziej. Przyjęcie urodzinowe się odbędzie. Ale telefonowy wie, że to jest zły pomysł. Martwi się, bo pizzeria nie jest teraz bezpiecznym miejscem i prosi Jeremiego o pomoc. We have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics and make sure they don't hurt anyone, okay? Tego dnia pracownicy musieli wykazać szczególną ostrożność wobec maskotek, ale co oni sobie wyobrażają? Niektórzy pewnie myślą, że staną robotowi na drodze i to będzie tyle, ale inni boją się potworów w skórze maskotek. Fajnie to tak pokminić, żeby wyobrazić sobie ten świat. Telefonowy chce uchronić klientów, ale nawet on nie przewidzi tego, co ma się wydarzyć. To nie jest żadna awaria, żaden błąd w kodzie. 1977 przejdzie do historii jako rok, w którym animatronik odgryzł człowiekowi płat czołowy. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. Wyobraźcie sobie taką sytuację, choć to tylko moja propozycja podania. Przyjęcie urodzinowe. Po wszystkich pokojach biegają radosne dzieci, które przytulają się do maskotek. Solenizant dostaje życzenie urodzinowe od samego Freddy'ego Fazbeara. Najlepszy dzień życia. Ale przy każdej maskotce stoi pracownik i jest tutaj też Jeremy. Nagle jeden z robotów niepokojąco rusza do przodu. Jeremy zauważa, że zbliża się do rodziców chłopca i natychmiast staje między nimi. Ale robot się nie zatrzymuje. Łapie Jeremiego, podnosi go, zbliża do siebie, otwiera usta i na oczach wszystkich wbija w niego zęby. Oto The Bite of 87. Moja interpretacja tej tragedii. Gra nie daje nam wielu konkretów na temat ugryzienia, ale od początku do końca buduje ten jeden moment. I możecie być pewni, że mniej więcej tak to wyglądało. Żeby zobaczyć oficjalne ugryzienie, pełną wizję Scotta, to najwcześniej zobaczymy w drugim filmie FNAF. Ja uważam, że The Bite of 87 to coś więcej niż samo ugryzienie. Tu nie chodzi o to, kto kogo ugryzł. Chodzi o to, dlaczego ugryzł. Chodzi o to, czemu firma na to pozwoliła i o tym FNAF 2 mówi bardzo dużo. To zaczyna się już od Save Them, a może nawet już od pomysłu na nowe Freddy's. The Bite of 87 to nieudana zemsta i bezmyślne zachowanie firmy, która wciąż korzysta z przeklętej marki i ignoruje zagrożenie ze strony ich własnych robotów. Jeśli chcecie wiedzieć, kto kogo ugryzł, historia wyraźnie sugeruje, że Jeremy był tą ofiarą. To on miał tego dnia stać blisko animatroników, żeby chronić klientów. I ja bym tutaj napisał nieporozumienie, w którym Jeremiemu wydaje się, że robot chce kogoś zaatakować, wyskakuje przed niego i dopiero to go rozwściecza. Coś takiego. Uważam też, że ugryzła Toyczyka. Mamy dobre argumenty na Chica i Mengel, ale pamiętajcie, że Mengel leży na podłodze. Mengel gryzł bycie po kostkach. Roboty są większe od ludzi, więc każdy ugryzł bycie w głowę. Tylko nie Mengel. Żeby ona trafiła na sufit, to musiałby być ogromny chaos w pizzerii, ale to był zwykły, radosny dzień, nagle przerwany ugryzieniem. The Bite of 87 ma ogromne znaczenie, bo to ono doprowadzi firmę do stanu, który widzimy we FNAF 1. Roboty nie poruszają się już wokół klientów, firma straciła resztki reputacji i zmierza do ruiny. Może i nie powiązano ich z następnym zabójstwem, ale zamiast tego dostaliśmy bunt maszyn. Pomyślcie, stare maskotki były kontrowersyjne, dlatego że wokół nich wydarzyło się okropne zabójstwo. Te roboty nikomu nie zawiniły i klienci się ich nie bali. Za to Toje próbował kogoś zabić. Terminator wyszedł w 84, a ledwo 3 lata później klienci Freddy zobaczyli spełnienie się tego filmu na żywo. Dlatego Freddy's musiało pozbyć się swoich nowych i drogich maszyn i wrócili do tych teraz już mniej kontrowersyjnych maskotek. Wrócili do gnijącej pizzerii, z którą wcześniej nie chcieli mieć nic wspólnego. O to chodzi w The Bite of 87. I co myślicie? FNAF 2 ma ogromny potencjał i ciekawe implikacje i to jest moja ulubiona historia FNAF póki co. Dla porównania, FNAF 1 i FNAF 3 są mniejsze, prostsze. FNAF 4 jest za wielkie i bardzo mocno abstrakcyjne, a FNAF 2 jest w miarę realistyczne. Omawia morderstwo, śledztwo, działanie firmy, niebezpieczne roboty, pokazuje ogromną wagę The Bite of 87. Masa osób właśnie uważa, że to ugryzienie jest bezcelowe i to dlatego też się uważa, że FNAF 4 miało je wyjaśnić. Ale to nieprawda. FNAF 1 powiedział o tym ugryzieniu i tutaj nie chodziło o ofiarę czy o winowajcę. Chodzi o zagrożenie ze strony duchów, reputację firmy, o poruszanie się animatroników podczas dnia. FNAF 4 nie poruszyło żadnego z tych tematów, opowiada zupełnie inną historię, ale właśnie FNAF 2 porządnie rozwija te wątki. Wszyscy wiedzieli, że to był zły pomysł, ale Fazbear Entertainment i tak spróbowało. Obiecywali, że ochronią swoich klientów, ale polegli i następne zaginięcie zostało nierozwiązane. Tak wygląda FNAF 2. Wściekłe dusze będą teraz wrogie wobec każdego stróża nocnego i wielu zginie, w tym telefonowy. A Jeremy? Ofiara The Bite of 87 przeżyła, ale to wcale nie oznacza, że chodzi radosny po mieście. Była taka teoria i książka The Week Before też za tym świadczy. Ofiara przeżyła ugryzienie. Jest teraz warzywkiem. Przeżyła.
Nigdy już nie odzyska przytomności. Tak, przeżyła. Tak właśnie wygląda The Bite of 87. Co dalej? Nie martwcie się, bo ja mam dużo więcej niesamowitych i niespodziewanych wielkich teorii. Póki co przejdę do innych tematów, ale w drodze mam teorię na temat wszystkich 4 stróży nocnych, których widzimy we FNAF 1, FNAF 2 i FNAF 3. Spróbuję nakreślić między nimi pewien związek. Jest możliwe, że jest powód, czemu oni wszyscy tutaj pracowali. Będzie fajnie. Jeżeli wciąż chcecie oglądać FNAF, to zapraszam was do obejrzenia mojego poprzedniego odcinka i teorii na temat filmu FNAF i tajemnicy Golden Freddy'ego. Jeszcze wcześniej omawiałem rocznicowe ogłoszenia, temat Midnight Motorist, temat Pudełka Snot 4. Do zobaczenia w innych filmach.